10 najlepszych bombowców strategicznych na świecie. Miejsce 10. Tu-16 Badger. To radziecki odrzutowy samolot bombowy, skonstruowany w latach 50. w biurze konstrukcyjnym Tupolewa, w kodzie NATO oznaczonym jako Badger. Używany w wielu wariantach, w tym jako bombowiec strategiczny, bombowiec morski, samolot rozpoznawczy i walki radioelektronicznej. Tu-16 służyły około 50 lat na uzbrojeniu ZSRR i kilku innych państw. Zbudowano ich 1507 sztuk. Produkowano je też na licencji w Chinach jako Xi'an H6. Uzbrojenie w postaci bomb konwencjonalnych składało się z do 18 bomb 500 kg lub 24 bomb 250 kg w komorze bombowej. Po modernizacjach w latach 70. samoloty mogły zabierać do 26 bomb 500 kg lub 40 bomb 250 kg w komorze bombowej i na dwóch belkach pod skrzydłami. Można było zabierać bomby wagomiaru do 9000 kg. Bombowce zostały wycofane ze służby do 1998 roku. Miejsce 9. F-111A Aardvark. General Dynamics F-111 to amerykański samolot dalekiego zasięgu, o zmiennej geometrii skrzydeł, używany jako bombowiec strategiczny, samolot rozpoznawczy i szturmowy, a także jako samolot walki radioelektronicznej. Początkowo postrzegano projekt F-111 jako kosztowny błąd, ale w rezultacie uzyskano bardzo dobry, chociaż drogi samolot. Nazwa kodowa Aardvark oznacza mrównika i początkowo była ona nieoficjalna, nadana ze względu na charakterystyczny kształt maszyny z wydłużonym dziobem. Wprowadzenie bombowca do uzbrojenia US Air Force odbyło się 18 lipca 1967 roku. Po wycofaniu samolotu ze służby w Stanach Zjednoczonych w 1996 roku, F-111 Aardvark służył w Królewskich Siłach Powietrznych Australii do końca 2010 roku. Załogę stanowiło dwóch pilotów siedzących obok siebie, w kokpicie stanowiącym kapsułę ratunkową, wystrzeliwaną w całości w momencie zagrożenia życia załogi. Większość wersji F-111 została wyposażona w radar TFR, śledzący ukształtowanie terenu połączony z autopilotem i umożliwiający lot na bardzo niskim pułapie bez niebezpieczeństwa kolizji z przeszkodami terenowymi. Napęd maszyny stanowiły dwa silniki dwuprzepływowe Pratt & Whitney TF-30 z dopalaczami. F-111 miał małą wewnętrzną komorę uzbrojenia w kadłubie, umożliwiającą zamontowanie szerokiej gamy uzbrojenia lub wyposażenia. Miejsce 8. Tu-22M Backfire. Tu-22M, oznaczenie NATO Backfire, to radziecki rosyjski samolot bombowy średniego lub dalekiego zasięgu, przeznaczony do wykonywania uderzeń bombowo-rakietowych na cele naziemne, rozmieszczony w strefie operacyjnej przeciwnika. Najbardziej widoczną cechą jest zastosowanie w konstrukcji Tu-22M skrzydeł o zmiennej geometrii. Backfire miał być również zdolny do przeprowadzania ataków międzykontynentalnych, w tym nuklearnych, na cele w Stanach Zjednoczonych. Do celów ofensywnych Backfire może być uzbrojony w kierowane pociski rakietowe klasy powietrze-ziemia oraz bomby o maksymalnej masie łącznej nie przekraczającej 24 000 kg. Do ich przenoszenia służy komora bombowa oraz 4 węzły podwieszeń, 2 podskrzydłowe i 2 pod obudowami wlotów powietrza do silników. Po raz pierwszy Tu-22M zostały użyte w warunkach bojowych w końcowej fazie wojny w Afganistanie. Wykonywały one konwencjonalne rajdy bombowe, chroniąc w ten sposób wycofujące się wojska radzieckie. Dodatkowo Tu-22M wzięły udział w I wojnie czeczeńskiej, dokonując ataków na cele w pobliżu Groznego w 1995 roku. Miejsce 7. Xi'an H6. To dwusilnikowy odrzutowy bombowiec sił powietrznych chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. H6 jest zbudowano na licencji wersją radzieckiego Tupolewa Tu-16 i pozostaje głównym samolotem bombowym Chińskiej Republiki Ludowej. Dostawy Tu-16 do Chin rozpoczęły się w 1958 roku, a pod koniec lat 50. podpisano umowę na produkcję licencyjną z Sowietami. Do listopada 2020 roku chińskie siły powietrzne posiadały 231 bombowców H6.
Natomiast H-6K jest pierwszym bombowcem strategicznym w całości zaprojektowanym i wyprodukowanym w Chinach, w którym zwiększono zasięg, precyzję celowania oraz możliwości bojowe. Samolot może przenosić broń jądrową oraz broń konwencjonalną pokroju ponaddźwiękowych rakiet YS-12 przeznaczonych do walki z siłami morskimi, czy też pociski manewrujące CJ-20 o zasięgu prawie 2500 km. Głównym zadaniem H-6K jest patrolowanie Morza Wschodniochińskiego oraz Południowochińskiego, gdzie bombowiec ma strzec Chin przed zagrożeniami ze strony różnych krajów, w tym Japonii i USA. Miejsce 6. Tu-95 Bear. Tu-95 to radziecki strategiczny samolot bombowy lub rozpoznawczy dalekiego zasięgu, napędzany przez silniki turbośmigłowe NK-12 ze śmigłami przeciwbieżnymi, opracowany w biurze konstrukcyjnym Tupolewa, w służbie od 1956 roku. Obok Tu-160 stanowi podstawowe uzbrojenie rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Tu-95MS zadebiutowały bojowo dopiero w 2015 roku, podczas rosyjskiej interwencji w wojnie domowej w Syrii przeciwko państwu islamskiemu. 5 rosyjskich Tu-95MS razem z 6 Tu-160 dokonało ataku 34 pociskami samosterującymi CH-555 lub CH-101 na cele w Syrii w Aleppo za akceptacją prezydenta Syrii Bashara al-Assada. Miejsce 5. B-52 Stratofortress. Boeing B-52 Stratofortress to amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu, oblatany w 1952 roku, stosowany bojowo m.in. w wojnie wietnamskiej i I wojnie w Zatoce Perskiej. Bombowiec B-52 jest w stanie przenieść 31,5 tysiąca kg różnego rodzaju broni konwencjonalnej oraz bomby jądrowe. B-52 może też przenosić 20 pocisków manewrujących do atakowania z większych odległości. W czasie 8 lat wojny wietnamskiej B-52 wykonały ponad 126 tysięcy lotów bojowych i zrzuciły 2,6 miliona ton bomb. W trakcie operacji Pustynna Burza w Iraku w 1991 roku Stratofortressy zrzuciły około 30% bomb zrzuconych przez całą koalicję. Zastosowano je bojowo również w operacji bombardowanie Jugosławii przez NATO w 1999 roku, w operacji w Afganistanie, a także w II wojnie irackiej. B-52 zwalczały także cele związane z tzw. państwem islamskim w Iraku i Syrii w ramach operacji Inherent Resolve od 2016 roku. W 2008 roku rozpoczął się proces stopniowego wycofywania części B-52 ze służby. Miejsce 4. Tu-160 Blackjack. Tu-160 to radziecki i rosyjski odrzutowy ponaddźwiękowy bombowiec strategiczny o zmiennej geometrii skrzydeł, zbudowany w biurze konstrukcyjnym Tupolewa, w kodzie NATO oznaczony jako Blackjack, używany od 1987 roku, nazywany przez rosyjskich pilotów Biały Łabędź, ze względu na malowanie i unikalną konstrukcję. Jest to najcięższy samolot bojowy świata. Obok Tu-95 stanowi podstawowe uzbrojenie rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Uzbrojenie przenoszone wyłącznie wewnątrz 2 komór bombowych. Podstawowy wariant uzbrojenia stanowi 6 pocisków manewrujących CH-55SM na wyrzutni rewolwerowej w komorze bombowej, maksymalnie do 12 w obu komorach. Pocisk ten ma głowicę atomową o mocy 200 kiloton. Alternatywnie samolot może być uzbrojony w 24 pociski rakietowe CH-15 małego zasięgu na 4 wyrzutniach rewolwerowych. 17 listopada 2015 roku po ogłoszeniu, że za katastrofę rosyjskiego Airbusa nad Synajem odpowiedzialne było państwo islamskie, rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu rozpoczęło uderzenia odwetowe. Samoloty Tu-160 wykonały 10 lotów bojowych. Było to pierwsze użycie bojowe tego samolotu. Miejsce 3. B-1B Lancer. To ciężki amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu o zmiennej geometrii skrzydeł, zbudowany przez wytwórnię Rockwell International. Wraz z samolotami B-52 Stratofortress i B-2 Spirit stanowi trzon strategicznego lotnictwa bombowego Stanów Zjednoczonych. Łącznie zbudowano 100 egzemplarzy bombowców B-1B.
Przewiduje się wycofanie B-1 Lancer ze służby do 2036 roku. Bombowiec może przenosić wiele rodzajów konwencjonalnego i jądrowego uzbrojenia bombowego i rakietowego w 3 wewnętrznych komorach bombowych i na 6 zewnętrznych węzłach podwieszeń. Pierwsze bojowe zastosowanie samolotu B-1 Lancer nastąpiło podczas operacji Desert Fox w Iraku w grudniu 1998 roku. Samoloty B-1 Lancer brały także udział w operacji Allied Force w byłej Jugosławii w 1999 roku. Dokonywały również bombardowań podczas operacji Enduring Freedom w Afganistanie w latach 2001-2002 oraz w trakcie operacji Iraqi Freedom w Iraku. Miejsce drugie B-2 Spirit. To amerykański bombowiec strategiczny o obniżonej wykrywalności zbudowany w układzie latającego skrzydła, opracowany przez przedsiębiorstwo Northrop, zdolny do przenoszenia bomb konwencjonalnych i jądrowych, napędzany 4 turbinowymi silnikami dwuprzepływowymi firmy General Electric. Zamówiono zaledwie 21 egzemplarzy, z których 20 służy w siłach powietrznych USA do dzisiaj. Wyprodukowanie takiej małej liczby egzemplarzy i ogromne wydatki na zaprojektowanie samolotu spowodowały, że koszt jednego bombowca B-2 wyniósł, według różnych ocen, od 1,1 do 2,2 miliarda dolarów, czyniąc z nich najdroższe samoloty kiedykolwiek zbudowane. Cena ta jest porównywalna np. do ceny krążownika rakietowego typu Ticonderoga. W swoich 2 komorach bombowych B-2 Spirit może przenosić uzbrojenie zarówno konwencjonalne, jak i bomby jądrowe o całkowitej masie do 18 144 kg. Chrzest bojowy B-2 Spirit nastąpił podczas operacji Allied Force w Kosowie w 1999 roku. Od tego czasu Spirity brały udział w operacjach Enduring Freedom w Afganistanie w latach 2001-2002 oraz Iraqi Freedom w Iraku w 2003 roku. Przewidywane jest wycofanie samolotów B-2A ze służby do 2032 roku z uwagi na bardzo wysokie koszty utrzymania ich sprawności bojowej. Miejsce pierwsze B-21 Raider. B-21 Raider to amerykański samolot bombowy o obniżonej wykrywalności produkowany przez Northrop Grumman dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w ramach programu Long Range Strike Bomber. W myśl założeń B-21 zdolny ma być do przenoszenia zarówno broni konwencjonalnej, jak i ładunków jądrowych. Nowy samolot ma zastąpić w lotnictwie strategicznym USA bombowce starszych typów B-52 i B-1B, których wycofanie ze służby operacyjnej planowane jest do lat 40. XXI wieku. Samolot zaprezentowano 2 grudnia 2022 roku, a oblatany 10 listopada 2023 roku. Wstępnie planowana jest budowa 100 egzemplarzy B-21. Szacowany koszt jednego bombowca wynosi około 730 milionów dolarów, zaś według Bloomberga koszt prac nad samolotem zmieścił się w pierwotnie planowanym budżecie 25 miliardów dolarów. Wstępna gotowość operacyjna planowana jest na połowę lat 20. XXI wieku. Rozważana jest ponadto koncepcja konwersji Raidera z maszyny wyłącznie załogowej na bezzałogowy samolot.